Część trzecia. Dobrze. Zjedliście, troszeczkę odpoczęliście. Przychodzi ten starszy mężczyzna i mówi: no, ten duży, pomożesz mi ze studnią. Ukaru już idzie. Wstaję i idę za nim. Widzisz, że niebo przeszywa pomarańcz zachodzącego słońca. Niczym iskry w palenisku, niczym rozgrzany metal, horyzont zamienia się w jedno pasmo pomarańczowego światła. Idziecie do studni. Widać tam wał od wiadra. No, zaraz nam się to zapadnie, więc trzeba to wszystko wymienić. Ma jakiś młotek? Tak, Ukaru ma młotek. No to pomożesz mi tutaj przybić, wymienimy to. Ty mi dźwigniesz tą belę od nowej studni i ją zamontujemy. No to w takim razie Rozumie? Wspólny? Ukaru rozumie. To dobrze. Wracając do tego, co dzieje się w samej kuchni, Anna wychodzi na zewnątrz. Tak atmosfera w pokoju po tych nieścisłościach się zrobiła inna. Idzie się przejść troszeczkę. Czy ktoś chciałby iść za nią? Tak. Może Ja ja nie. też zatem pójdę. No to ja też. No to wychodzicie wszyscy. Nie, zostanę z tą starszą panią. Ty kapłanem jesteś. Tak. A cerować umiesz? Dobre pytanie. Troszeczkę. Janek, czy ty sprawdzasz swoją kartę w poszukiwaniu umiejętności cerowania? Nie, zastanawiam się po prostu, czy narzędzia do tego będą się aplikowały. Nie. Nie. Troszeczkę Nie. potrafię. A, to mógłbyś mi, słuchaj, tutaj nawlec igły, bo muszę sobie sukienkę poszywać. Staremu jeszcze łaty trzeba na łokcie zrobić i na kolana. Z chęcią pomogę. Okej, to ty, Trzeba- ty jesteś zajęty tym Mhm. i na zewnątrz Anna zbliża się do pieska, głaszcze go, patrzy w zachodzące słońce. Chciałabym podejść do niej. Ja również. Stanąć tak mniej więcej obok niej. Na pewno miałaś dobre powody, nie mówiąc nam o tym wszystkim. Nie mam do ciebie żalu, choć nie ukrywam, nie do końca chcę wracać w stronę Airolanu. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ja natomiast, aczkolwiek z tego co pamięć mnie nie błąka, pytałem się ciebie, Dostaniecie zapłatę tak czy siak. czy byłabyś w stanie również dać nam odpowiedzi? Nie mogę. W takim razie Uszanujemy to zatem. Po prostu jest coś większego
co chce mnie dopaść i nie mogę już być na tych ziemiach. Mhm. W takim bądź razie, dobrze, dokończymy to, na co się zgodziliśmy. Wykonamy naszą pracę za złoto, które obiecałeś. Tylko proszę, musicie powiedzieć, że dojechałam bezpiecznie do Stonehelmu. Właśnie, gdzie my właściwie zmierzamy? Jedziemy do Tarladu. Mm. Przepraszam cię, ale nie jestem zbytnio zapoznany z tym miastem. Czy to jest nadal terytorium Imperium? Nie jest. Nie. Mhm. Dobrze. Rozliczymy się pieniężnie pod koniec. Jako elf słyszałaś jedynie pogłoski o Tarladzie. Tarlad nie istnieje od wielu lat. To tam prawdopodobnie mroczne elfy udały się po raz pierwszy. Po tym, jak tu Diana opuściła Ireland. Miejsce to znane jest również pod inną nazwą. Jako Czarny Korzeń. Problem w tym, że to miejsce już nie istnieje. To prawda. Nie takie, jakie było znane. Przynajmniej to jest moja jedyna nadzieja, żeby zniknąć na jakiś czas. Czy ona teraz jest ubrana w te ubrania, a nie szaty? W ubrania jest tak. Mhm. Dobra, to ja ją tak trochę przekomarzająco czochram po głowie. Nie martw się, Ej, co będzie robisz? dobrze. Dojedziemy na spokojnie, wszystko będzie dobrze. I odchodzę. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że gdy tam dojedziemy, Erlat będzie nad tobą czuwać. Obym była w jego zasięgu. Klepię ją tak delikatnie po ramieniu, po czym również się oddalam. Wracam do domku. Kiedy Nel wchodzi, tak patrzę na nią tak pytającym spojrzeniem. Tak, Lloydzie? Udało się załatwić sprawę? Wszystko jest w porządku. Na A całe- Ruwen? Ja wracam do budynku, do starszej Okej. pani. Anna jeszcze została, żeby się pomodlić ku zachodzącemu słońcu. Czy starsza pani znajduje się dalej w budynku? Mhm. Tak, uczy Lloyda jak haftować. Czy byłbym w stanie pani jakoś pomóc w przygotowaniach na noc? Coś zrobić? O, jakbyś mógł, to możesz trochę drewieniek przynieść, to na noc.
Pewnie. Gdzie mam zmierzać po nie? Do stodoły. A, Tadeusz narąbał trochę, więc bez problemu tutaj. Możecie spać na strychu. dobrze. Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Ej, Więc idę do stodoły. Po drewno. najtrudniejszy... No to po drodze jeszcze widzisz, jak ten mężczyzna instruuje, jak Ukharu ma składać studnię. Przesuń to. Źle trzymasz. W lewo trochę. Co chciał powiedzieć Lloyd? To życie jest znacznie łatwiejsze po tym, jak już się wreszcie nałoży tą... Jak się już wreszcie nałoży tą nitkę w ucho igielne. Tak, moje stare oczy to już... No, chcę dać, żeby znowu młoda być. Mówią, że z wiekiem przychodzi doświadczenie. Och. Z wiekiem ból pleców przychodzi. Skoro już mowa o wieku, Lloyd, ile masz lat? To już się nauczyłem, że w porównaniu do was to nie ma żadnego porównania. Od 24 wiosen O, jestem. jesteś prawie jak dziecko w naszych latach. A w moich jestem już dorosły od jakiegoś czasu. Ja dopiero za 3 lata będę dorosła. Mam 97 lat. O, oj, to ty starsza jesteś jeszcze ode mnie, a taka buzia delikatna. Ach, wy elfy. Jak ze wszystkim są tego plusy i minusy. Jakie są minusy życia długo? No. Przeżywasz praktycznie każdą rasę, każdych swoich przyjaciół. Tak na przykład. Przeżyję nawet ciebie, Lloydzie. Jest to możliwe, ale ja na przykład nie odczuwam z tego powodu smutku ani żadnego bólu. Czuję się częścią stworzenia z Ashą, częścią wielkiego odrodzenia. Możliwe, że jeszcze nawet za twojego życia spotkam się z tobą w innym ciele. No i tutaj igiełką pętelkę zrób. I utnij. Tutaj, dokładnie. Nożyce. Dziękuję. O, No. tutaj. I jak na... Nie za krótko? Nie za krótko? Nie, dobrze O, jest, dobrze, dobrze dobrze. jest. Poczochrała cię po włosach. Ach, ty mi mojego synka przypominasz. O, naprawdę? Jak miał na imię? Joachim. Coś się z nim stało? Wyjechał w świat. Tutaj to niewiele do roboty. Myślę, że by wrócił, gdyby miał okazję. Ja do swoich rodziców zamierzam wrócić.
Na stare lata. To co tu wracać? Tu się nic nie dzieje, żadnych perspektyw. On rycerzem pojechał zostać do księstwa Jelenia. Możliwe, że go spotkamy. Przekażę mi. I jeśli byśmy go spotkali, moglibyśmy coś przekazać. Wpada do nas A, od czasu do czasu na święta. to dobrze. Myślałem, że wyjechał już tak na stałe. Wracając, zainstalowaliście tą rolę, sznurek do tego, wiadro na mocnym sznurze, teraz się nie urwie. Stare, spurchniałe drewno zostało odrzucone na bok. No. Dobrze. Można by trochę tam dodać jakiegoś metalu, podpórki, ale to ta studnia to pewnie nas przeżyje jeszcze. U Karu nie ma żadnego metalu. Tylko gwoździa. Głustków tu nie ma co. Już jest wystarczająco. U Karu cieszy się, że mógł pomóc. No. No, dzięki. Nie taki zły ork, jakiego malują. Orki raczej nie są złe. No. Wracam do środka. Chciałbym je jeszcze po drodze zobaczyć, co się dzieje z Shodojem. Przejdziemy do tego. Dobrze. Po drodze wraca jeszcze Ruwen z drewkami w koszyczku wiklinowym. Szodoj jest w stodole. Stoi sobie grzecznie. Stój. Wracacie oboje? Tak, ja wracam. O, drewka pięknie. Oj, studnia. O, wszystko zrobione, wszystko pięknie. No teraz to wszystko łatwiej będzie. Cieszymy się, że możemy pomóc. Naprawdę. Za taką gościnę, jakiej tu doświadczyliśmy, to i tak nam nie odpłaci. Teraz tylko się pomodlić i spać. Anna wróciła. Ja chciałbym jeszcze wyciągnąć jakieś jedzenie z naszych toreb. Ta zupa to niezbyt mi przypadło do gustu. Więc po prostu chciałbym jakąś tam jeszcze jeden kawałek suszonej wołowiny. I chciałbym się zapytać tej kobiety, czy nie mają chleba. Albo czegoś takiego. U Karu ma pytanie. Czy jest chleb? Jest chleb. Już Tu trochę Karu- czerstwy, bo z wczoraj, ale dobry. U Karu to nie przeszkadza. Gdybym mógł prosić. Proszę, tu nożyk. Smalca? Nie trzeba. Dżemu? Nie. No to. Może soli? Nie, A nie. masła? U Karu nie chcę. Sam chlebek. No dobrze. Nie biorę od niej to i idę gdzieś tam jeszcze zjeść. Podjeść przed snem. Ja bym w tym czasie w sumie chciał sprawdzić, jak wygląda to poddasze. Tam jest Drych. drabina prowadząca na górę. Tak, chciałbym wejść po niej. Może nie całkowicie, ale tak, żeby Tylko chociaż tam głową. świecę trzeba zapalić, panie. Spokojnie, mam krzesiwo, zajmę się tym. Panie, ale jakie krzesiwo, to tam świecę. Elfy radzą sobie z widzeniem w ciemności. Tak długo żyją, jeszcze widzą.
Och, to same korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, na poddaszu jest suszarnia, wiesz, grzybów, owoców troszeczkę. No i są różne tam skóry ze zwierząt, jakieś tam worki z ubraniami. A jest dosyć pusto przestrzennie, chociaż sufit jest dosyć nisko, więc ci, co są wyżsi niż powiedzmy 1,70 m, muszą troszeczkę tak głowę do dołu. No i tak. To No i schodzę. okienko jedno wychodzące, wiesz, z przodu domu i z tyłu domu. To schodzę z powrotem po drabinie. W takim bądź razie, czy mógłbym poprosić jakąś świecę, od której mógłbym odpalić tą na górze? Tak, oczywiście. I podaję ci świecę taką dużą z wosku pszczelego. Rozpaloną? Tak. Okej, no to chciałbym powoli, na spokojnie, bez gwałtownych ruchów, wejść po drabinie i odpalić tą świecę na górze, po czym zejść z powrotem. Ale to niech ona się nie pali, bo to szkoda świecy. Te z pszczelu, z wosku pszczelego to drogie. Dobrze, ja i tak raczej już będę się powoli kładł. Ciemno jest za oknem jak coś. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za gościnę. Warta historii. Cieszę się, że historia się spodobała. A i Chodzę pani na górę. teraz będzie mogła opowiadać historię. Nie każdy człowiek miał u siebie w domu orka. I Szaladina. Kogo? Uprośćmy to. Elfa. Ciemniejszego elfa. Rozumiem. I leśnego elfa. To naprawdę cały komplet różności. Niczym najlepsze konfitury. I do tego osesek. Cesek to ja. Ostesek to taki słaby człowiek. Tak. Pan Groźny już tłumaczył. U Ogharu, tak? Tak, Ukharu. Pan to powinien jako strażnik robić. Pan by tak wrzasnął na kogoś pewnie, to nikt by żadnych niecnych występków nie robił. Ukharu był strażnikiem w Listmur. O, Stamtąd wyruszył dalej do Imperium. łapie No cóż. was już trochę zmęczenie, ale jesteście najedzeni. Miło jest. No to ja idę na górę, no. Co robić? Patrzę, czy ta drabina się pode mną nie zarwie. Nie. Jest solidna. Zgięty w pół pewnie muszę być. Ja jeszcze wyjdę, Ja też. wyjdę na dwór, zobaczyć, czy widać księżyc. Widać, a w pełni w sumie. Nie, przepraszam, ja ostatnim razem mówiłem, że w połowie, więc teraz nie ma takiej możliwości. To mój błąd. Się kurczy. Jest troszeczkę więcej w sumie. Na szali niech nic się nie wali. Ład jako zrównanie i twych dzieci pojednanie. Niech twe 8 głów błogosławi każdemu i nawet i wrogu zgubionemu. Aszo, przepraszam, że nie dałem rady dzisiaj
zapobiec tej niepotrzebnej śmierci. Proszę, miej baczenie na twojego słabego sługę, który nie potrafi zrobić wszystkiego, czego chce. Zawierzam się twemu przeznaczeniu. Prowadź mnie. Całuję swój medalion, swój... Patrzę jeszcze przez chwilę w księżyc, po czym wracam do domu, no już idę spać. Ja przed snem chciałabym jeszcze napisać 2 listy i schować je do mojej małej torby. Ja również jeszcze zanim wejdę na górę chciałbym napisać 1 krótki list. A ja już będąc na górze, chciałbym trochę zadbać o swój ekwipunek, żeby trochę go tam poczyścić. Aż tak po prostu przetrzeć jakąś szmatą czy czymś. No dobrze, trochę upłynęło czasu. Kładziecie się na skórach głównie zwierzęcych. Jakiś tam worek można pod głowę. Jest w miarę ciepło, bo to kominek tutaj kominek znajduje się prawie na środku strychu i on się nagrzewa, więc idzie od niego ciepło, więc jest wam bardzo ciepło i przyjemnie. Cieplej nawet niż w tawernie. I przyjemniej troszeczkę. Chociaż jest tutaj troszeczkę kurzu, troszeczkę wiadomo, się osadziło różnych rzeczy, ale też zapach suszonych jabłek jest w powietrzu, jakiś troszeczkę może win, gdzieś tam. No i tak. Zasypiacie. Na zewnątrz słychać szczekanie psa. Jakby znalazł coś zagrażającego jemu życie. Szczeka strasznie głośno, budząc was wszystkich przy tym. Zaskakuję szybko na dół i wybiegam przed dom. Co? No mówię, że budzi nas. A to było szybkie, co zrobiłeś. Ja chciałabym Szybka reakcja. wyjść z okna. Słucham? Wyskakuje przez okno widok. Nie chcę wyjrzeć przez okno. Ty jesteś na miejscu akcji, najszybciej ze wszystkich. Chcę wyjść Po przed chwili okno. dopiero Ruben dobiega. Okno za małe. Znaczy nie jest tak strasznie małe. Naprawdę chcesz wybiec tak szybciutko? No, Nie dałeś mi skończyć opisu. dobra, podchodzę Jak do na statku, głowa wiesz, hydra. coś się dzieje, od razu się zrywa. no, nie no, dobra. Dobiegam do drzwi i uchylam je delikatnie. No, drzwi wychodzą, jakby to powiedzieć, bo nie patrzysz przez okno. Na dole są też okna na Znaczy posesję? też są, tylko że są na lewo i prawo, a te na samej górze są na północ i południe. W sensie są na zachód i wschód na dole, na górze są na północ i południe. To patrzę przez... Czyli w sumie jestem w stanie określić, z którego miejsca, w sensie północ, Tak, z północy. Z Północy. północy czekam. A drzwi są... Dobra, czyli wybiegłeś, drzwi są zamknięte, ale możesz je przekręcić, bo tam jest kluczyk. Dobra, przekręcam. Okej. Co reszta w tym samym czasie? No ja patrzę przez okno, na co No bo- szczeka pies. No i Ja przewraca chciałbym się patrzeć drugi na bok. reakcję Nel. Jakby jestem Lloyd, czujny przewróć. w pogotowiu, ręka na mieczu gdzieś tam, patrzę na reakcję Nel. Lloyd przewrócił się na drugi, próbując zatnąć sobie uszy.
Nel, co widzisz? Jeszcze nie wiem. Widzisz psa szczekającego w eter, jakby w jakieś miejsce, jakby coś tam było, ale nie widać. Absolutnie niczego. Jest mgła lekka, spowiewająca tą farmę. E, Wygląda na to, że widzę... Ten pies wygląda jakby szczekał na powietrze, na mgłę. Nic przed nim nie ma. To Nie jedynie kumam, o co zwierzę, chodzi. ale zwierzę należy zaufać. Widzicie wybiegającego Ruvena w tam... I widzę Ruvena, który tam biegnie. Czy jest możliwe, że pies czeka na Ruvena? Nel. Nie, raczej nie. Hmm. Ja chciałbym się Sprawić, bo nie przysłuchać. zaśniemy bez tego. Ja chciałbym się przysłuchać, czy słyszę Shodoya, czy wydaje jakieś dźwięki. Muczy, czy coś, nie? Bo jak już Shodoy będzie niespokojny, to już ja muszę wychodzić. Słyszycie Dobra. takie... Shodoy jest niespokojny. To oznacza kłopoty. Zabieram tak. miecz i tylko moją koszulę kolczą. Resztę zostawiam i zbiegam na dół. Ja biorę miecz ze sobą. Lloyd, no chodź, to mogą być jakieś niespokojne dusze. Wstaję się, natychmiast się... Wychodzę tak, żeby nie być totalnie gołym. I... nie wziąłem ze sobą swoich broni, tylko... naszyjnik. Symbol święty. A co z Aną? Jakby co, jak ona się zachowywała? Ona była razem z nami, nie? Mm. Anna... Anna również wstała i jest przerażona sytuacją. No Wszystkim kurde, kurwa teraz to przerażona. mówisz? Teraz to mówisz? Ale O to Jezu, był co ten to? moment. Ale się przestraszyła. Nie wiem, bawi mnie ta sytuacja, nie wiem czemu. Anna. Pamiętam, jaka piosenka była? Ela No. było. Dobra. Co z Anną? Anna wstaje. Anna wstaje. Tak samo zdziwiona sytuacją, próbuje dojrzeć, co tam się dzieje. Coś się stało? Nic nie widzę. Ciemno tu w pomieszczeniu. Jak krzyczę do niej, już schodząc, idziemy to sprawdzić. Dobra, jeśli usłyszałem wycie wilka, to jestem trochę spokojniejszy, bo to A. znaczy, że Psa. znajomy wróg. A, psa! A, myślałem, że to ten. Przesłyszałem mi się. Dobrze. Ruven, widzisz jakąś taką dziwną poświatę skrywającą się w otoczeniu konarów drzew. Czy ja jestem jakkolwiek w stanie to rozpoznać, czy widzę tylko takie światło poświaty? Reszta z was dobiega, tak? Tak. Poza Lloydem nie wiem, co Lloyd robi. No Lloyd też poszedł, ale bez Wolniej. ręczniku. Tak. Lloyd, proszę cię na zręczność, bo nic nie widzisz. Jasne. Nie wiesz, gdzie idziesz do końca. Jest księżyc, chociaż jest za chmurami teraz, więc jest ciężej. Z 11? brakiem przewagi miałem powiedzieć. Aha. Wybacz. No, jesteś i tak zdolny. Trzymasz się po prostu ściany budynku. Zapamiętałeś mniej więcej, w którą stronę się poruszyć i udałeś się w tamtym kierunku.
Niemniej jednak nadal nic nie widzisz. Zaopatrzyć w latarnię. Wracając, dobiegacie praktycznie wszyscy. Ruwen, a ty? Co podążasz za tą istotą? Nie, chciałbym z daleka spróbować jakoś wydedukować, co to jest. Duch. Czy ja miałem styczność z duchami w przeszłości? Czemu pytasz mnie? Nie bardzo, moim zdaniem. W takim bądź razie na razie czekam na swoich kompanów. No, ukrywam się gdzieś za jakimś płotem, czymś i tak tylko wychylam oczy, żeby patrzeć na to. Czy my jak wybiegamy też widzimy to, co Ruwen? Tak. Niematerialną istotę o białych barwach, niczym mgła, która zbiła się i stworzyła coś człekokształtnego, co wręcz posuwa się po ziemi, a nie chodzi. Nie wykonuje kroków, bardziej się przesuwa. Czy to jakkolwiek... To nas zauważyło? Nie. Okej. I nie robi nic złego jak na razie. Podejrzanie. No po prostu sobie no lata, tak? Powiedzmy, że tak. Dobra. Ja chciałbym się przeklepać, czy ja mam swój ekwipunek ze sobą, czy tarczę zabrałem. Chociaż Deklarowałeś, że bierzesz te rzeczy? nie. Czyli Także nie masz. czuję, że nie mam. Czy Ugaru i Nel są już przy mnie? Tak. Okej. Lloyd też. Czekajcie tu, ja zaraz wrócę. I wracam do domu na strych po tarczę i Kto mi stuka po schodach? drabinie. Elfy są jeszcze bardziej temperamentne niż ludzie najwidoczniej. To duch. Albo przynajmniej jakaś istota. Mm. Sokoły. Lloyd. Duchy są chyba twoją działką. Powiedziałabym bardziej, że twoją karą. Duchy przodków. Nie takie. Zawsze mistycy się tym zajmowali. On I też nie- jest przodkiem. Aszy. Wyciągam ten mój medalion. W imię Aszy, którego jestem sługą. Jakie masz zamiary wobec nas i tego miejsca? Soku. Hej. Hej, sokoły. Nie wygląda na nie wygląda na agresywnego. Czy jesteś sokołem? Jego imię niesie się echem. Jesteś. Nie, nie jestem. Kim jesteś? Tym sługą Aszy. Aszy. Plugawcy. Chyba jednak ma negatywne zamiary. Duchu. Jestem Ukaru Ashavi. No i chuj. Jezu. No i cześć.
Tyle było z negocjacji. Ruwen, dobiegasz na tyle, żeby zobaczyć, jak duch materializuje się bardziej w żołnierza z tarczą i mieczem. Dodatkowo zauważacie dodatkowo jednego ducha na drzewie, który zeskakuje, i jednego z tyłu. A mogliśmy teraz spać. Co robicie? Ja chciałbym na jakąś moją wiedzę o duchach przodków. Co na nich zadziała oprócz... No bo wiem, że raczej rzeczy materialne nie zadziałają. Czy twoja postać walczyła kiedykolwiek z duchem? Nie, pewnie widziała. No i słyszała na pewno dużo o duchach przodków, ale... Więc Ale- wyniesie to z doświadczenia. Twoja akcja. Jeden jest uzbrojony w 2 sztylety, drugi w miecz i tarczę, a trzeci wydaje się, jakby miał kuszę. Ale Dobra. to dziwne jest, bo są niematerialne te bronie. Czy jest... Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, czy jest koło mnie jakiś mały kamień albo coś tego typu? Oczywiście, że tak. Chciałbym po prostu rzucić w któregoś z nich i sprawdzić, czy ten kamień przeleci przez nich, czy jakby natrafi na przeszkodę. Okej. W którego rzucasz? W najbliższego, żeby było najłatwiej. Najbliższy jest ten z mieczem, Okej. więc rzucasz w niego kamieniem i kamień przelatuje przez niego. Patrzę się na resztę. Mamy problem. I chciałbym jak na razie podejść do nich, ale w takiej bardziej defensywnej pozie z tym mieczem. Nie atakować ich. W razie czego mu odbijać ataki albo unikać ich. Dobrze. Ten z mieczem, ponieważ jesteście bardzo wszyscy blisko siebie, pole bitwy tak wygląda, że jesteście wszyscy, jakby wasza czwórka dosyć zezbita. Ten z mieczem zamachuje się w stronę Ruwena. I nagle czujesz, że te rzeczy potrafią być materialne, a nie miałeś czasu, żeby się przygotować za bardzo ze swoim puklerzem, to też otrzymujesz 8 punktów obrażeń. Nagle ostrze stało się materialne i jego postać zrobiła się bardziej cielesna po tym, jak cię zaatakował. Ruben, twoja tura. Będąc trochę oszołomionym z tego, że nagle coś niematerialnego przecięło mnie, postanawiam, już widząc co zrobił Ukaru, że nasze bronie konwencjonalne na nich nie działają, obieram formację żółwia przy moich sojusznikach. Okej, dobrze. Czy to tylko tyle? To jest liczone jako akcja? Jako bonusowa akcja. Czyli mogę jeszcze... Chyba nic więcej nie zrobię. Nie mam pojęcia w sumie, co może na nich zadziałać. Więc jak na razie będę starał się bronić sojuszników. Dobrze. Postać ducha przed tobą znowu staje się bardzo biała, bardzo mglista. Ten z 2 nożami zniknął z pola widzenia. Natomiast... No to dobrze, to teraz jest akcja Nel. Któryś z nich zrobił się bardziej materialny, powiedziałeś, prawda? Tak, ten z mieczem. Przez chwilę, ale Czyli już nie jest. nie jest. Okej, chciałabym w takim razie
postarać się obronić w jakiś sposób, przygotować się do jakby ich ataku? Mechanicznie defensywna pozycja niewiele ci da, bo nie posiadasz też tarczy. No tak. Okej. Dobrze. A ten, który wyglądał jakby posiadał kuszę, materializuje się i bełt, który był jakby z takiej mgły, powoli zaczyna się robić materialny i leci centralnie w Lloyda. Dostajesz strzałą, która faktycznie przebija cię i zaczynasz trochę krwawić, ale strzała momentalnie przestaje być materialna, ale i tak pozostawia ranę. Będzie 8 punktów obrażeń. Czy moja formacja defensywna działa? A 7 punktów. Masz? 7? Masz rację, dziękuję. Zrobił się ten kusznik materialny dosyć. Okej. Unoszę... Teraz moja kolej, tak? Tak. Ten z mieczem cały czas nie jest materialny, wygląda na Nie jest. niematerialnego. Wyjmuję swój... Jak on blisko jest mnie? Czy... Z mieczem? Tak. Mm, Czy będę miał utrudnienie, jak będę próbował w niego uderzyć? musisz odejść troszeczkę, bo on jest 4 metry od ciebie do przodu. Okej, to to jeśli mogę, to chciałem od niego odejść i unosząc twój medalion, Ile odchodzisz do tyłu? mm, do, dokładnie tyle, żeby nie mieć utrudnienia. Żeby móc dobrze przycelować. Ile odchodzisz metrów do tyłu? 2. Okej. Unosząc swój medalion, Matko Asho, przyjmij tą duszę zbłąkaną i I? chcę w tego miecznika z symbolem wiary. Dobrze, dawaj. Dobra. To będzie 5 punktów pierwotnych obrażeń. One... Widzicie promień, taki granatowy, połączony z białymi kawałkami jakby światła, niczym gwiazdy na niebie. Taki kolor ma ten promień. Przyszpila i robi pewnego rodzaju dziurę w tego jego niematerialnej istocie. Postać się rozpadła troszeczkę. O ile można tak to nazwać, to będzie wrażeń. Kusznik znowu robi się niematerialny. Dobrze. Nagle czujesz, Lloydzie, ostrze na swoich plecach. Które przecina ci troszeczkę skórę na nich. Na szczęście nie jakoś niesamowicie głęboko, ale jednak 3 punkty obrażeń. Robi się materialne. Ukharu, twoja akcja. I ja pierwsze co robię, to krzyczę do całej reszty: atakujcie po tym, jak oni zaatakują! I szarżuję na tego, który zaatakował Lloyda. Dobrze. I po prostu chciałbym go... Nie ma skrupuł, oni już nie żyją. Jakby po prostu
zamachnąć się mieczem od razu w niego. Dobrze. Ej, 11 obrażeń. Tak jakbyś przecinał spróchniałe drewno. Tak całkowicie na jedno uderzenie jego postać się rozpada. Zamienia w popiół dosłownie. Przepraszam. Lloyd nic nie widzi. Chciałbym o tym Nawet przypomnieć, ale nie, tych nic duchowych- nie widzisz. Nie, Okej. nie. One są zbyt mało widoczne. Niemniej jednak to, co zrobił Ukaru, było właściwe. Ten duch rycerza z mieczem skupia się, by pomścić swojego może przyjaciela? Ukharu, gotuj się na cios, bo właśnie on nadchodzi na ciebie. Pchnięcie mieczem przeszywające troszeczkę twoje udo. Jesteś w stanie wytrzymać ten cios, ale jednak piecze, boli. Rana się trochę otwiera. I pytanie, jakie to będą obrażenia? Właściwie to są przebijające. Ty masz 1 pancerza, plus dochodzi twoja tarcza, więc to są 2 redukcji. Tarcza 2 od... punkty. Tarcza od Ruvena? Tak, Okej. Czyli 2 punkty obrażeń tylko. tak. Okej. No i staje się materialny. Ruben, twoja akcja. Podążając za poradą mojego kompana, obracam swój toporek efektywnie w ręce i zamachuję się na rycerza, który przed sekundą zranił Ukaru. Dobrze. 11. Ło. Po prostu przecinasz go w pół, tak jak mówiłem. Nagle to, co możecie zrobić, jest bardzo łatwe i bardzo proste. Niszczysz jego nieumarłe ciało. Tak ten popiół, który z niego spadł, tak trochę wydeptuje w tej ziemi, żeby już na pewno nie wstał. Kusznik szuka swego celu, którym tym razem jest Nel. Kolejny cienisty, duchowy bełt znajduje swój cel. Znajduje i to dobrze. Nagle czujesz bełt przeszywający twój biceps. 7 punktów obrażeń. Robi się materialne. Nie będę dłużna i również za pomocą łuku do niego strzelam. Dobrze. Naciągam cięciwę i... Siedem punktów obrażeń. Silnie, dobrze, celnie. Strzała znajduje swój cel. Na tyle, by jego część rozmyła się w powietrzu. Ciężko jest ocenić stan zdrowotny czegoś takiego. No ale... Lloyd, Nic nie widzę, tak? To możesz spróbować na ślepo wystrzelić. nie zaryzykuję strzelenia w sojusznika, jak nic nie widzę. Prawdopodobnie sojuszników mam więcej niż przeciwników. Inaczej zróbmy to. Rzuć mi proszę na percepcję z brakiem przewagi. Okej. Chociażby na bazie słuchu, nie? Mhm.
To będzie 19. Brakiem przewagi. Nice. Wiesz, gdzie on jest. Słyszałeś go. On jest do przodu dokładnie o 9 metrów. Leciutko w lewo, koło Konaru. Kieruję znowu swój medalion w tamtym kierunku. Asho, kieruj mnie w tej nocy. I strzelam znowu w jego kierunku. Dobrze. Bo jest w moim zasięgu. Tak. Niestety nie trafiłem. Uff, zawahanie. Ten moment. Troszeczkę. Kurde, trafiłeś w drzewo. Ukharu. Niestety masz zbyt daleko, żeby trafić tamtego kusznika. Możesz w ostateczności spróbować rzucić w tamtą stronę toporem. Mieczem. A. To gorzej. No. To nie możesz. Przepraszam, pomyliłem się. Nie, wiesz co chciałbym zrobić? Chciałbym do niego podbiec najbliżej jak mogę i spróbować mu zatarasować drogę, żeby jak coś to było we mnie, a nie w nich, bo Lloyd i Nell już wystarczająco chyba dostali. No dobrze. To będzie w twoim przypadku jesteś w stanie w sumie wykorzystać całą swoją akcję, żeby podbiec 10 metrów do przodu. Więc znajdujesz się przed nim zaledwie 2 metry. Dobrze, Ruven. Ja podążam za swoim sojusznikiem i staram się wybiec przed niego, żeby zasłonić jeszcze jego swoim ciałem, jeśli jestem w stanie. Przed jeszcze Ukharu? Tak. Jesteś elfem troszeczkę szybszym od orków, więc jesteś w stanie dodatkowy metr pokonać, ale to jest tyle, co jesteś w stanie. On, odsuwając się troszeczkę, jest w stanie odsunąć się, żeby mieć jeszcze jeden prawdopodobnie pewny strzał. Odsuwa się w prawą stronę, zamiast do tyłu. Ale wy jesteście definitywnie na muszce. Jesteście koło siebie oddaleni tylko 1 metr, więc tutaj przebiegłeś, więc nie jesteś w formacji defensywnej, niestety. A nie, przepraszam, bo to wykorzystuje w sumie akcję, takie przebiegnięcie, ale formację mogłeś też dodać, więc Bonusową. tak, więc zaliczam to jak najbardziej. Strzał został oddany w ciebie, więc to i tak nie ma większego znaczenia. Otrzymujesz 7 punktów obrażeń. Nell. Jest oddalony wasz przeciwnik od ciebie jest oddalony o 9 metrów. W takim razie ponownie napnę cięciwe i wystrzelę do niego z łuku. Okej. Okay. 8 punktów obrażeń. Niczym strzał w jabłko oddalone o 100 metrów. Strzała pięknie penetruje głowę waszego przeciwnika, zamieniając go ponownie w popiół. Istoty rozmywają się i wygląda, jakby uciekała z nich energia. Zranieni, ale na szczęście wygraliście tą potyczkę kolejną tego dnia. Widać coś lekko błyszczącego w powietrzu. Przepraszam, na ziemi.
pozostałego po tym, który wojował mieczem. Chciałabym się temu przyjrzeć. Widzisz order właściwie z zielą kawę, z jakby ten cały order jest taki już troszeczkę zniszczony, widać na nim jelenia. Halo, walczycie jeszcze? Ile ich jeszcze zostało? To już wszyscy, Lloydzie. Wszyscy nie umarli, wrócili. Już po światów. robocie. Czy ktoś potrzebuje leczenia? Ruben. Chyba ty. Czy ktoś podnosi ten order? Wychodzi na to, że ja. No dobrze. Lloyd, jeśli byłbyś tak miły. Chodź tu do mnie. Nie wiem, gdzie jesteś. Mniej więcej cię słyszę, ale... Poczekaj, postój, już idę. I idę do Lloyda. Chowając swoją, a raczej wkładając swoją siekierę za pas. Czy mogłabym rzucić na odzyskiwanie strzał? Ile razy wystrzeliłaś? 2. No to zdyskujesz jedną strzałę. Okej. Nie, Aszy. Twój czas jeszcze nie nastał. I nakładając ręce na Ruvena, staram się go uleczyć. Wiązka światła na chwilę, na ten krótki moment, daje wam lekkie źródło światła, pokazując kolory tego wszystkiego. 11. Ruven rozszerza swoje dłonie, tam przeskakują kości. Dzięki, młody. W leczeniu jednak nie masz sobie równych. Nie moja moc, tylko mojej bogini płynąca przeze mnie. To Aszy powinieneś być wdzięczny, nie mi. Ja jestem tylko marnym narzędziem. Pytanie, czy jakby zwierzęta się uspokoiły? Dobra, ale mimo wszystko chciałbym iść do stodoły, tam gdzie jest Shodo i zobaczyć, czy wszystko tam w porządku u niego i u reszty zwierząt. Ja właściwie też bym chciała dojrzeć, co u naszych koni. Ruven, a gdzie Konie jest reszta? troszeczkę wystraszone, ale Chciałabym spróbować je uspokoić w miarę możliwości. może jakiś słodycz by się przydał. Wejdę właściwie do domu po 2 jabłka. Tylko i wyłącznie suszone, bo nie ta pora roku. Cóż? Nadadzą się. Albo kostkę cukru. Cukier drogi w tym świecie. Tu się wszystko miodem słodzi. Dobrze, to niech będzie jabłko. No dobra, co dalej robicie? I ja chciałbym sprawdzić, co ze starszymi. Czy oni sobie dalej smacznie śpią, czy... Tak. Przepraszam, to wy jesteście czujnymi poszukiwaczami przygód.
Okej. Nie dziwcie się. Możliwe, że ich nawiedzali codziennie i się przyzwyczaili. No możliwe. Sen z kamienia. Ale ich uzbrojenie było jakieś takie starsze. Takie... Nie z tych lat. Równanie Zdecydowanie. zauważyłeś coś dziwnego w tych... Ty tam nic nie Ruwen widziałeś. poszedł. No to pytam się Ruvena, czy coś zauważył. Ruwena tam już nie ma, w sensie nic ci nie odpowiada. On został sam po Właściwie środku, to każdy się prawda. rozszedł, on został... Ruven, Właśnie Ruven, Halo, gdzie Ruben, jesteś? Kukaru. Bel. Nel? Ukłaru. Halo, jesteście tam jeszcze? Boję się Definitywnie potrzebuję tej lampy. Znajdziemy go rano w tym samym Jak miejscu. zawłączonego. Ale właściwie to... Więc- Nie no, jak wychodzę już od koni, to prowadzę Lloyda z powrotem do domu. Hodoj też jest spokojny. Jak najbardziej. Gdzie jest ta krowa? Z nim w stodole. No, Koło siebie? No. Polubili się. Jakby może razem przeczekiwali po prostu te straszne dźwięki. Dobra. To pogłaszczę Shodoja. Dobry Shodoj, dobry. Spokojnie. I wracam z powrotem. Jak wyglądali ci przeciwnicy? mieli zbroję. Byli biali? Chyba. Tak jak ty? Jak takie byli przezroczyści, może tak. Problem w tym, że może i widzę w ciemności, ale nie widzę kolorów, więc Musiało Byli być problematyczne. niematerialni. zgadza się, byli niematerialni i ich zbroje wyglądały na trochę stare. No i jeden z nich zostawił po sobie order. By nas atakować, musieli przechodzić do naszego świata. Wtedy mogliśmy ich atakować. Zgadza się. Miejmy nadzieję, że te dusze wróciły przed Aszę. Dostąpiły zaszczytu odrodzenia. Ruwen wraca tam na pole. Yes. Dziadziuś i babcia dalej śpią. Pytanie, przed które oblicze Aszy wrócili. Widzę, że koleżanka zorientowana. Nie, nie bardzo. Czy możemy już iść spać z powrotem? Jutro mamy kolejny dzień podróży. Ta... Zdecydowanie tak. To jeszcze, zanim się położymy, jeszcze... Lloydzie, właściwie mógłbyś spojrzeć na moją ranę. Ruwen w tym czasie wraca na strych. Chciałbym zapalić jakąś świecę woskową, czy tu pszczelą, czy jakaś tam została i obejrzeć po prostu już wewnątrz domu rany Nel. I Nic nie widzisz. Ciemno jest, no mówię. a w kominku się nie pali? Ale przepraszam, ale tutaj nie ma takiego. Słuchaj, tutaj nie ma takiego kominka per se kominka, tylko jest taka kuchenka na drewno. Tak jak opisywałem. Taka zabudowana, jakby stamtąd nie widać ognia. Okej, Jest taka płyta. już rozumiem. Droga Nel, mogłabyś Chyba, że świecę sobie zapalicie.
Zapalę świecę. To jak już zapaliła, to dobrze, to pokaż tą ranę. Pokazuję ci moje ramię i jeszcze wcześniejszą ranę z poprzedniej walki. Sama usunęłaś tutaj ten bełt? Nic nie usuwałam. O. Wygląda jakby powinno być wbite. No dobrze. Nakładam na nią ręce i próbuję zasklepić jej rany. W imię Aszy. I tak. Mm. To będzie 14 punktów uleczonych obrażeń. Kładziecie się z powrotem spać? Tak, Tak. tak. Zgadza się? Zobaczyć, O. jak Anna na to wszystko zareagowała. A śpi dalej, czy... Słyszałam tylko stuknięcia oręży. Co się stało? Ktoś napadł to miejsce? Czy ktoś mnie znalazł? Co się dzieje? Bardziej nawiedził. znaleźć? To były zbłąkane dusze. Anno, kto miałby cię znaleźć? Ukharu. Spokojnie, to już zostało załatwione. Osesek cały czas mówi nieprawdę. Po prostu już jesteśmy naprawdę niedaleko, wstaniemy, dojedziemy, przestanę być dla was kłopotem. Nie jesteś żadnym kłopotem. Rozumiem, że miałaś swoje powody, Anno. Wcale ci się nie dziwię. To idę spać. Ja też kładę się. Odwracam się obrażony. No dobrze, a reszta? Również idę spać. Dmuchnięciem gaszę tą świecę, która była zapalona, kiedy oglądałem rany Nel. Po omacku, dotykając ścian, próbuję wejść na strych. I też zasypiam. No dobrze. Zatem nastaje nowy dzień. Dobra. Rześki poranek. Wstajecie zmęczeni po tych zdarzeniach. Tyle walki nie mieliście od dawna, prawdopodobnie od nigdy. Jesteście zregenerowani na ile się dało. Anna śpi nadal. Pierwszy wstaje Ukharu. Dzisiaj spałeś jak dziecko. Żadnych złych snów. Jak Osesek. Jako sesek. No to zresztą mojej drużyny, moich kompanów zostawiam, niech sobie jeszcze śpią. Zabieram swoje tobołki. Kieruję się na dół, mając nadzieję, że starsze małżeństwa, jak starsi ludzie już nie śpią. I że będę mógł skorzystać ze wrzątku i jakiegoś śniadania. O, dzień dobry. Coś tam wyło w nocy. No ten Tak. głupi kundel.
Znowu broi w nocy. Mm, Oj, nie mów tak o bohaterze. Nie, pies nie... Miał rację. Coś pojawiło się w nocy. Ale rozprawiliśmy się z tym. Pojawiło się w nocy? A co za licho? Widma, duchy przodków. Wi- O Jezus Maria. Duchy przodków? Naszych? Nie wiem. Kogoś na pewno przodków. Ale udało się nam z nimi rozprawić bez większego problemu. Czy Ukaru mógłby prosić o wrzątek? Ależ naturalnie. Już nastawiam czajniczek. Następna budzi się Nel. Ty też dzisiejszej nocy spałaś lepiej niż zazwyczaj, chociaż myśl o tym, że koniec końców zabiłaś ludzką istotę, pozbawiając jej ją kompletnie życia. Nie sprawia, że masz uśmiech na twarzy. Rozumiem. Przeciągnę się, podniosę się do siadu. Postrzelam trochę obolałymi kośćmi i również zejdę na dół. No to masz widok grzecznie czekającego Ukharu na wrzątek. Dzień dobry. Witaj. Nie dręczyły nocne koszmary. Na szczęście tej nocy nie. A ciebie? Ukaru też spał jako sesek. Tyle dobrze. Jeśli Ukaru ma być szczery, coraz mniej ufam Annie. Ukaru nie lubi, jak się go oszukuje. Rozumiem czemu, ale domyślam się, że miała swoje powody. Nie słyszałeś jeszcze, ale zmierzamy do dość dziwnego miejsca wraz z Anną. Tak naprawdę eskortujemy ją do Tarladu. To miejsce, które dawno już nie istnieje. Co? Dokąd? Starszy mężczyzna zdziwiony na wasze słowa. Ta babcia, mm, babcia Magda się odzywa. A przecież to tylko w baśniach, co się dzieciom czyta. To prawda. Ukaru nigdy nie słyszał o takim miejscu. E, Pani Magdo, czy mogłabym prosić o parę jajek do zjedzenia? Pewnie. Pójdę tylko i sprawdzę, czy zniosły kury. Dobrze, dziękuję bardzo. Lloyd, Ruwen, wy również się budzicie. Anna jeszcze tam lekko śpi. Delikatnie, uroczo pochrapuje. Ale miałem sen. Miałeś sen? Mm, Chcesz się pochwalić? Wszyscy wybiegliśmy rano. Na dwór. Biegaliśmy. Ja nic nie widziałem. Tak. Śmieszny sen. A nie? Myślałem, że w snach będę normalnie widział w nocy. Widzisz, jak Ruwen się po prostu podśmiechuje pod nosem z ciebie. Dobra, trzeba schodzić na dół, może śniadanko czeka. I schodzę po drabinie. To racja. Chodź na dół.
Czy nikt nie budzi Annę? Okej. Zeszliście na dół, jajka się... Ty dostałeś wrzątek do swoich ziół. Chciałam gotowane. Dobra, to cofamy czas, po prostu maszyną. Jajka się gotują. Wrzątku nie ma. Wyparował wraz z czasem. On tak jest w jajkach. Tak jest w jajkach teraz. Będziesz miał po jajkach po prostu wrzątek. Ale to tak na miękko poproszę. Lubię jak są takie. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, widzę, niewyspani chyba troszeczkę jesteście. Troszkę. Jakieś Ukharu mówił, widma. widma chodziły w nocy. Te miejsca. Też się to śniło? Właściwie jeden z nich zostawił coś po sobie. Może będzie pani wiedziała, co to. Czyli pokazujesz to? Tak, podaję jej. O, to wygląda jak stary order za czasów Simusa. O, taki... Dawno temu był to taki władca. Już pewnie będzie z 200 lat. Kiedyś był taki. Niedobry. Niemiły. Tu wojna się toczyła. Tutaj dawno temu podobno się armie zbierały z księstwa Jelenia po to, żeby zaatakować właśnie Falcon's Reach po tej stronie. To też dużo tutaj można znaleźć. Chodzą, kopią w poszukiwaniu jakichś suwenirek z wojny. Mm. Wspominali też coś o jakichś sokołach? A, może to tak, bo to kiedyś to... Wy to... Żadne z was nie jest z Imperium, Wygląda na to, że nie. bo widzę, że nie wiecie. To kiedyś nie było Imperium Gryfa, tylko Imperium Sokoła. Przez wiele, wiele set lat. Dopiero od niedawna to jest Gryfa. Ale to musicie uczonych pytać. Anna w końcu wstaje. Teraz ma rozpuszczone włosy gdzieś do łopatek. Sprawnie związuje je rzemykiem. Dzień dobry. Nam do niej głową. Dzień dobry, śpiąca królewno. A czemu królewno? Nic nie mówię po prostu. Osobiście chciałam dać ci odpocząć. Nie, w porządku. Im szybciej, tym lepiej. Rozumiem was. Na pewno macie dużo takich zleceń i pewnie jesteście potrzebni w wielu miejscach. Myślę, że ty też byś był. Chwaląc się. Ja bym, przepraszam, ludzie, nie usłyszałam. Myślę, że są ludzie, którzy potrzebowaliby twojej pomocy. Potrafisz leczyć, a to jest wspaniała umiejętność. Wykorzystam ją na pewno w swoim życiu. Naprawdę dobrze. Czy zjedliście już, czy możemy wyruszać? Ja razem z Nelly. Z Nell coś tam jeszcze. Ja też Jadłem. próbuję coś na szybko zjeść. Ja też wpycham sobie po prostu. Ja sobie Dobra. obieram swoje jajka. Na początku chciałem, kurde, zwiedzać ruiny, a teraz szybko poganiam przy śniadaniu. Czy pani babcia oddała Nel ten order? Czy...
Tak. Tak, Wręczyła okej. jej z powrotem w ręce. Dobra. Dziękuję. A, właściwie, jeżeli już zjedliście, możemy ruszać. Ostatnia rzecz. Nie uważacie, że powinniśmy szybko przejść się po tym lesie, zobaczyć, czy może nie leżą tam, no, wiecie, ciała tych... Pani Tych mówiła, istot. że to starzy wojownicy, nawet jeśli leżą, są głęboko zakopani. Nie znajdziemy ich. Przynajmniej nie tak od razu. Poza tym wojownicy nie atakują starszych ludzi. Właśnie, Przynajmniej nie wyglądali na bandytów. właśnie nie rozumiem jednej rzeczy. Duchy zwykle muszą zostać, albo w ogóle ludzie zostać z czymś sprowokowane, żeby zaatakować. No tak. W sumie I sprowokowała ich twoja wiara. Też mi się tak wydaje. mi też się tak wydaje. No, sądzę, że gdyby każdy z bardziej nas się chciałbym- odezwał, Zobaczyć ten las. wydaje mi się, że każdy z nas jakby się odezwał, sprowokowałby ich. Pewnie wierzą tylko w Uważam, Eldrata czy tego drugiego. z całym szacunkiem, Lloydzie, uważam, że nie powinniśmy tracić czasu. No. Jeżeli będziemy jeszcze kiedyś w okolicy, prawdopodobnie w drodze powrotnej, to wtedy będziemy mogli zobaczyć ten las. Poza tym, Tymczasem pójdę przygotować konie. A pójdę Nell- z tobą. Okej, to w takim razie Nell i Lloyd wychodzą. ja podchodzę do pani Madzi i ściskam jej dłonie. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za pani gościnę. Było nam naprawdę bardzo miło spędzić z państwem czas. My też się cieszymy. Prawda, Tadeuszu? No, przydali się trochę. Byście mogli jeszcze wiaderka mi tam zalać poidło. Myślę, że Ale myślę, że jakby wam motykę dać, to byście coś zrobili. dziękuję bardzo za komplement. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy w trasie. I też wychodzę. O, byśmy pożyli. No dobrze, no to pakujecie wszystkie swoje Okej. rzeczy. Czy Mugharu mógłby wziąć trochę wody na drogę? Ze studni? Pewnie. Bierz ile potrzebujesz. My jej całej na pewno nie zużyjemy. Dziękuję. No dobrze, zatem wszyscy zaczęliście się pakować. Konie są znowu zaczepione o wóz, wszystko spakowane, Szodoj wyprowadzony. Jeszcze się ogląda za tamtą krową. I jesteście przygotowani do wyjazdu. Sprawdzam dwukrotnie, czy mam wszystko. Tak, też sprawdzam. Też Dobra, Wiemy sprawdzam. wszystko. O, Jak chodźcie też. tu. Chodźcie. I wyciąga do was ręce. Tak, żeby Tak. się przytulić. No. Podchodzę. Jak No i cię całuje w policzek, w jeden, w Ściska. drugi. A, żeby szczęście na drogę. No to ja też podchodzę i przytulam No. panią Madzie. No i ze wszystkimi tam. Ja Tylko- też garbię się. O, chodź tu, zębaczu. Groźny ty wielki. O. No i oczywiście z Lloydem. Puczochrała go jeszcze po włosach. Mam nadzieję, że będzie pani łatwo nakładać igły. Nitki na igły. Na zapas mi ponakładałeś. To może mi zostanie. Jak nie, jakoś sobie poradzę. Tyle lat sobie radziłam, to i teraz się uda. Anna żegna się z nimi dosyć oficjalnie. Siada na wóz.
Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiliście i dla moich tutaj znajomych. Niech światło Elrata nie opuszcza was przez jeszcze długi czas. Chciałem zobaczyć reakcję tych starszych, jak ona pobłogosławiła ich. Cieszą się. Okej. Są zadowoleni. Niech Elrat oświetli wam drogę. Niech wiatr i lata prowadzi was. Kogo? Czego? Tutaj się i lata przypędziło dawno temu. Wiedziałem, że jakieś kuglarze sprowadzili. Elwedo. Chciałeś powiedzieć o świetle Elrata. Tak. Haru tylko machnie przejęzyczyłem się. ręką. Już nie będzie swojego dodawał. Przejęzyczyłem się rzeczywiście. Zatem wyjeżdżacie, moi drodzy, opuszczacie tą przemiłą farmę malutką, dwójki starszych ludzi i zmierzacie dalej. Rozumiem. Czy chciałbyś o coś spytać? Rozumiem, że kierujemy się nadal tak, jak kieruje nas Anna, czyli na Tak. północ. Tak, Tak. Nel Okej. chciałaby w tym czasie wytłumaczyć Ukharu mniej więcej o czym jest Tarlat podczas drogi. Tylko proszę, naprawdę nie mówcie nikomu, że tam poszłam. Naprawdę, błagam was. Powiemy, że dowieźliśmy cię do Stoneheimu. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Czyli, jeśli Haru dobrze rozumie, idziemy tam, gdzie są mroczne elfy? Nie do Nie. końca. Tam kiedyś były, ale już nie. To miejsce teraz nie istnieje. Nazywane jest też Czarnym Korzeniem, Konarem. Nigdy nie pamiętam. Haru słyszał złe rzeczy o mrocznych elfach. Woli ich nie widzieć. Powiesz nam, dlaczego w ogóle postanowiłaś uciec, chociaż tak skrótowo, bo jeśli ktoś nas będzie wypytywał, nie wiem, co mu powiemy, poza tym, że Coś wymyślimy, Lloydzie. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy. Oby w mamy lepszych taką nadzieję. Oby w lepszych okolicznościach. Po prostu muszę zniknąć na jakiś czas. Muszę... Kiedyś to zrozumiecie. Na pewno nie będziecie żałować, że mi pomogliście. Wiem, że zapłata może nie jest największa, jaką można dostać, ale... Mam nadzieję, że to wystarczy, chociaż na trochę. Pewno wystarczy. Zbliżacie się do ciekawego miejsca. Tak jak wszystkie drzewa, sosny, świerki i podobne iglaste są normalne. Im głębiej jedziecie taką dziką drogą, tym bardziej drzewa wydają się być inne. Ich kolor potrafi być lekko nienaturalny, bo ich igiełki potrafią mieć kolor wręcz fioletowy.
czarny, czarne korzenie, żółte, zielone, czerwone, niebieskie, różowe. Zaczynają się im dalej, im głębiej, tym widać różną kolorystykę. Całe spektrum kolorów, kwiatów, tego wszystkiego. Widać ogromny płot zrobiony z cierni czarnych przed wami. Myślę, że to koniec naszej wędrówki. To tutaj. Poradzisz sobie dalej? Poradzę sobie. Mam kogoś, kto mi polecił to miejsce. Zapomniane miejsce. Niech tak będzie. A co z wozem? Możecie go zabrać, możecie go sprzedać. A- Ja a już co nie z- będę potrzebowała wozu. Konie tak samo. Konie tak samo. Jeżeli nie, możecie puścić je wolno. Okej, to w takim razie ty będziesz Zaopiekujemy się. Karmel, a ty... Jeszcze nie wiem. Ananas. Czym jest To ananas? jest ananas. Po prostu zaufajcie mi. Dobra, potem. Ona sięga jeszcze do torby. O, bym zapomniała. Wyciąga taki ciasto śliwkowe. I wyrzuca je w krzaki. E, Nie pytajcie, proszę. Proszę, nie chcę tego tłumaczyć teraz. Dobrze, nie spytam, więc spytam o inną rzecz. Nasza zapłata? Musicie ją odebrać tam, skąd wzięliście, lub coś mi mówiono w ostatnim czasie, że jest bank. Wiem, że tutaj niedaleko jest miasto, które nazywa się Eridans Crossing i tam taki bank się znajduje. Możecie wrócić albo do Telangwardu, albo pojechać tutaj. Zależy od was. Okej, ale to Byłam w Eridans Crossing. Ciekawe miejsce. co mamy powiedzieć? Jakby, jak mamy podać jakiś dowód, że wykonaliśmy jakąś pracę? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, pierwszy raz korzystałem z czegoś takiego. I ja chciałbym wyciągnąć list, który mam od Agris i poprosić, podpisz tu. Po prostu wskazuję tył kartki, gdzie jest coś tam o Arkacie. Ale czym? Wyjmuję kawałek węgla. Tym. No dobrze. I zapisuję Anna Krad. Dopisz, że dojechałaś do Stoneheimu, jeśli możesz. Dojechałam do Stonehenge. Piszę na... Bezpiecznie. Bezpiecznie. Chyba Może starczy. być? Wydaje A mi tak. się, że wystarczy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam również bardzo. Mam nadzieję, że jesteście czymś dobrym na tym świecie. Dobrym, Ale złym. Na Ale, pewno jesteśmy pomocni. ale widzę po waszych aurach, że jesteście raczej dobrze. Hmm. Czy mógłbym odzyskać swój kawałek węgla? Proszę. Dziękuję. I chowam. Także dziękuję wam bardzo. Podaję wam dłoń. Ściskam. Ujmuję drugą dłonią, tak? Do każdego z was. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja tylko kiwam głową. Bohaterowie. I odchodzi w stronę cierni. I widzicie, jak ciernie zaczynają powoli się rozsuwać, dając jej wejście do lasu, który wydaje się być bardzo mały. Może
wam się przywidziało, ale coś poruszyło się na jej plecach. Niemniej jednak ciernie znowu zamykają się. Chciałbym zanim ruszymy podejść do ona gdzieś wywaliła ten placek niedaleko, nie? Czy mogę do niego podejść, wziąć go na palec i powąchać? Mhm. Czy jestem w stanie wyczuć tam jakąś truciznę? Natura. Okej. Poproszę rzut. Już momencik. E, 18. Nie, to zdecydowanie nie jest trucizna, a bardziej zauważasz tam dużą ilość skondensowanego maku. Prawdopodobnie po to, żebyście zasnęli szybko. Odurzyć nas. No. Nie ufała nam. Próbowała nas uśpić, odurzyć. Pewnie w razie, gdybyśmy chcieli sprawić jej problemy. Nie wiem, kim była, ale Ukaru uważa, że na pewno nie była tym, za kogo się podawała. Moim zdaniem następnym razem, jak ją spotkamy, powinniśmy na nią Omijać ją. uważać. Albo omijać. I zapamiętać jej imię i nazwisko. Ale nie powiem, dodatkowa płaca w postaci tego pięknego rydwanu i 2 koni nie jest taka zła. Był ten ananas? Właśnie. To w drodze. W drodze wam powiem. Nel, teraz ty prowadzisz. Niech tak będzie. I siadam. To Eridan's Crossing? Czy Talongard? Avantgarde. Ja jestem za Eridan's Crossing. W takim Jeszcze razie nigdy nie Eridan's byłem. Crossing. Czemu Jeszcze nikt nie Ukaru? zapytał Ukaru o zdanie? Ukaru, gdzie chcesz jechać? Ukaru obojętnie. Lloyd się wybucha śmiechem. A więc Eridan's Crossing. A więc Eridan's Crossing. Ciekawostka, w Eridan's Crossing znajduje się słynny elficki targ. O, To No, już jest na Ukaru będzie terytorium mógł poznać Airolanu? więcej elfów. Słucham, Lloydzie? Czy to już jest na terytorium Airolanu? Jest na granicy Imperium i Airolanu. Miasto Haru. graniczne. Ukaru, czy zostało nam jeszcze dużo racji żywnościowych? Na dzień. 1,5, może 2. No, to starczy na dojazd. Dobrze się składa. Akurat to miasto jest... rządzi nim Rada Kupców. Jest to miasto handlowe, więc O, dobrze się tam zaopatrzymy. to będę mógł wysłać swój list do przyjaciół. Daję znać konikom, żeby jechały. Ja siadam razem z Nel z przodu. Ja siadam na tyle. Drzewa wyglądają, jakby obserwowały was, jakby odprowadzały was wzrokiem, jak opuszczacie tą magiczną, mityczną, baśniową krainę. Zatem wyruszyliście w stronę Eridan's Crossing, wolnego miasta położonego pomiędzy królestwem ludzi, elfów, krasnoludów i mrocznych elfów. I na tym zakończymy dzisiejszą przygodę. A jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz malutką. Wszyscy macie nowy poziom. Drugi poziom, moi drodzy. Drugi Jezu, poziom. się wystraszyłem, że walka.
Nie. Walka posesji, teraz walczymy między sobą po Jezu, prostu. ale totalny pog. Hogest, Czekajcie, komplet. a w sumie jeszcze końcówkę muszę opowiedzieć. Kurde, drugi level, let's go! I mam magię! Moi drodzy, doprowadziliście Annę całą i zdrową do Tarladu, dawno zapomnianej baśniowej krainy. Kim była Anna? Co robiła? I przed czym uciekała? Nie wiem. Możemy się tego nigdy nie dowiedzieć. Ale prawdopodobnie zrobiliście coś dobrego, a może jednak złego. Może jednak była nie tak dobra, jak się wydawała. Kto wie? W tej formacji stoczyliście swoje pierwsze boje. Będziecie uczyć się, jak współpracować ze sobą. Dzisiaj wyszło całkiem nieźle. I oby tak było. A teraz Eridans Crossing. Miasto kupców. Złoto ponad bogami? Czy może nie? Nie wiem, ale wiem jedno. Możemy się tego dowiedzieć. Na następnej następnej sesji. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Moi Dziękujemy. gracze. Dziękujemy Game Masterze, fantastyczna historia. Fantastyczni bohaterowie. Dziękuję za wysłuchanie. I widzimy się, a raczej Tydzień. za tydzień. Tak, za tydzień, już to widzę. Słyszymy się następnym razem. Do zobaczenia, bohaterowie. Do zobaczenia. Widzę. Do zobaczenia, widzowie.